Witajcie moi drodzy, a ja dzisiaj do Was przychodzę z normalnym, takim dłuższym podcastem i wiem, że to nie niedziela. Na niedzielę mamy już przygotowany podcast, który wybraliście w ankiecie. Natomiast ja stwierdziłam, że odrobinę przełamię tę rutynę, dlatego też dzisiaj będzie normalny podcast. Ale zanim przejdziemy jeszcze do właściwego tematu, chciałabym Was poprosić o wsparcie dla tej pięknej kociej mordeczki, którą teraz widzicie na ekranach swoich monitorów. Jest to Demogorgon, który potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, ponieważ koteczek choruje, a koteczek ma brata, którym się opiekuje, no i po prostu potrzebna jest nasza pomoc. Ja już pomogłam na tyle, ile mogłam, natomiast stwierdziłam, że też bardzo chętnie powiem Wam o tej zrzutce, którą zorganizowali ludzie Demogorgona. I jeśli chcielibyście w jakiś sposób pomóc, czy to finansowo, czy to przede wszystkim udostępnieniem tej zrzutki, to bardzo gorąco Was o to proszę. Informacja o zrzutce i o stanie Demogorgona będzie się znajdowała w przypiętym poście, także bardzo Was zachęcam. Jeśli nie do przelania jakiejś symbolicznej kwoty, to chociażby do udostępnienia tej zrzutki, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pomoże. A teraz historia. Zanim jeszcze przejdę do historii, to chciałabym powiedzieć, że materiał ten nie będzie family friendly, także nie będzie na nim ani jednej reklamy, ponieważ będę wspominała w tym podcaście o Adolfie Hitlerze, a to już od razu z marszu jest temat nie family friendly, także rozkoszujcie się tym materiałem bez totalnie ani jednej reklamy. Ostatni posiłek Franka Spisaka składał się ze spaghetti z sosem pomidorowym, sałatki, ciastka czekoladowego oraz kawy. W czwartek, 17 lutego 2011 roku, wykonano na nim karę śmierci przez podanie mu zastrzyku trucizny, w skład którego wchodził tiopental sodu. Po 27 latach spędzonych w celi śmierci, tego dnia o godzinie 10:34 Frank stał się 42. więźniem straconym w stanie Ohio po 1999 roku. Był też pierwszym więźniem straconym przez ten stan w 2011 roku. Był też ostatnim więźniem, któremu podano tiopental sodu, ponieważ firma, która produkowała tę substancję, przestała ją wytwarzać. Producent leku sprzeciwił się stosowaniu go w egzekucjach i wydał oświadczenie, że w związku z tym wstrzymuje jego produkcję. Przy egzekucji mężczyzny obecnych jest kilka osób. Jest to Jeffrey Duke, który mówi, że zwyrodnialec powinien być spalony przy pomocy prądu i gdyby on miał tylko taką możliwość, gdyby dostał się do Spisaka, to tak by właśnie zrobił. Cora Warford, matka najmłodszej ofiary nazisty, powiedziała: „Mogę wreszcie powiedzieć, że sprawiedliwość została wymierzona, co daje wreszcie spokój mnie i mojej rodzinie”. Wśród świadków egzekucji był też John Hardaway, który przeżył atak Spisaka, sędzia okręgowy, który oskarżył skazańca, oraz Jim Oliver, emerytowany policjant prowadzący sprawę Spisaka w latach 80. Wśród osób obserwujących egzekucję tego ogolonego na gładko mężczyzny byli także jego prawnicy Michael Benzie i Alan Rossman. Był też Bill Kimberlin, profesor psychologii z Lorain Community College, który zaprzyjaźnił się ze Spisakiem podczas badań przeprowadzanych na więźniach celi śmierci. Kiedy Spisak jest już unieruchomiony i przygotowany do podania śmiertelnego zastrzyku, naczelnik więzienia Donald Morgan pyta, czy skazaniec chce powiedzieć jeszcze jakieś ostatnie słowa. Spisak chce. Chce przeczytać słowa z Pisma Świętego, które ma zapisane na kartce. Jąkając się i zacinając, czyta po niemiecku słowa z Biblii, z Księgi Objawienia,
rozdział 21, wersety od 1 do 7. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię i mówię: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Nie miał sił przeczytać 8 wersu, co wzbudza śmiech wśród krewnych ofiar. Eric Barnes, brat najmłodszej ofiary, każe mu mówić po angielsku. Mężczyzna trzyma 2 zdjęcia swojego brata. Jedno przedstawia Briana jako dziecko, a drugie jako nastolatka. Ten nieprzeczytany 8 wers brzmi tak: udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Przemowę swoją Spisak zakończył słowami Hail Her, czyli chwała Panu. Po 5 minutach trwania tej przemowy w żyły skazańca zostały wprowadzone śmiertelne zastrzyki. 10 minut później został uznany za zmarłego. Pozbawiono go życia w zakładzie karnym południowego Ohio w Lucasville. Obrońcy Spisaka starali się opóźnić jak tylko mogli egzekucję mężczyzny. Powoływali się na chorobę afektywną dwubiegunową, na którą skazaniec miał cierpieć, oraz na to, że przez całe swoje życie walczył o swoją tożsamość seksualną. Każda apelacja, jaką Spisak składał, była odrzucana, w tym też ostatnia do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. W roku 1999 Francis, który chciał, by mówiono do niego Frankie Ann, pozywa stan Ohio za przetrzymywanie jej w celi śmierci w męskim więzieniu, gdzie nie może otrzymywać odpowiedniego leczenia hormonalnego i chirurgicznego. Mimo że obrońcy powoływali się na niepoczytalność klienta, Spisak zostaje uznany świadomym tego, co robił w chwili zabijania swoich ofiar. Po egzekucji adwokaci Spisaka wydali oświadczenie, w którym napisali, cytuję: wiemy, co media powiedzą o Frances Spisak, ale prawda jest taka, że Frances była poważnie chora psychicznie i popełniła przestępstwa z powodu tej choroby, a nie z powodu nienawiści. Koniec cytatu. Według oświadczenia państwo amerykańskie miało zamordować człowieka chorego psychicznie, co według obrońców było barbarzyństwem. I jak określili specjaliści, którzy badali Spisaka w trakcie procesu i kiedy oczekiwał on na karę śmierci, życie tego mężczyzny wypełnione było społecznie dziwacznymi zachowaniami. To jest cytat artykułu z gazety. Linki oczywiście zostawię Wam w opisie. Mężczyzna ten był crossdresserem, czyli nosił damskie ubrania i chciał, żeby zwracano się do niego używając imion Francis Ann. Natomiast podczas procesu nosił wąsy w stylu Adolfa Hitlera i wchodząc na salę sądową używał niemieckiego pozdrowienia. Jak mogliście usłyszeć, obrońcy po śmierci Spisaka mówią o nim używając imienia Francis. Frank Spisak na świat przyszedł 6 czerwca 1951 roku. Kiedy Frank Jr. był dzieckiem,
senior pewnego dnia spakował całą swoją rodzinę i przeprowadził się z Buckeye Road, żeby uciec przed napływem Afroamerykanów w ten rejon. Rodzina znalazła się w Middleburg Heights. Z czasów szkolnych przez swoich kolegów i koleżanki został zapamiętany jako dziwak, który bardzo lubił rysować swastyki. Był też członkiem klubu szachowego, no i był takim kujonem. Na studia wybrał Uniwersytet Stanowy w Cleveland, jednak porzucił studia rok później, ponieważ nie było go stać, żeby opłacać czesne. Zatrudnił się w magazynie w księgarni w centrum miasta, gdzie miał czas i możliwości, żeby dosłownie pochłaniać książki. Najbardziej interesowała go każda pozycja dotycząca III Rzeszy i Adolfa Hitlera. Dosyć szybko dorobił się wady wzroku i musiał nosić okulary z soczewkami niczym denka od słoika. Kiedy ma lat 22, poślubia Laverne. Z tego związku para ma córkę, Sally Ann. Frank musiał znaleźć inną pracę i zajmował się m.in. produkcją części trumien przy Madison Avenue. To, że Frank zmienił pracę, nie zastopowało jednak jego uwielbienia do Hitlera i nazizmu. I mimo, że mężczyzna słuchał przemówienia Rudolfa Hessa, zastępcy Hitlera, to nie było jeszcze dla Laverne czerwoną flagą, że czas zabierać córkę i opuścić męża. Czara goryczy Laverne powoli się przelewa po 3 latach małżeństwa z Frankiem. Spisak doznał pewnego urazu głowy podczas wypadku samochodowego, który zamieszał mu w głowie według późniejszych słów jego żony. Krótką chwilę po tym wydarzeniu Frank zaczął ubierać się w damskie ubrania, w nocy wychodził na ulicę i pracował jako dama z ekstra wyposażeniem. Laverne nie wytrzymała tego i powiedziała mężowi, że ma się udać do specjalisty, który go wyleczy, jednak Frank zignorował słowa żony. Czara goryczy Laverne przelała się w końcu, kiedy pewnej nocy Frank zjawił się w ich domu z drugim transwestytą. Obaj panowie bez słów minęli kobietę i poszli do małżeńskiej sypialni, żeby uprawiać seks. Laverne po tym wydarzeniu powiedziała Frankowi: wybieraj albo ja, albo to, co robisz. Mężczyzna bez wahania wybrał opcję numer 2. Tak więc Laverne zostawiła męża dosłownie z niczym. Zostawiła mu dzbanek do zaparzania kawy i kuchenkę turystyczną. Frank momentalnie zmienił imię na Frankie Ann i tak sąsiedzi znali z pisaka przez większość jego dorosłego życia. Imię zmienił formalnie. Zaczął spotykać się też z psychologiem i brać hormony, żeby dokonać zmiany płci. Problemem jednak były finanse i do całkowitej korekty płci nigdy nie doszło. W tym też czasie jego fascynacja nazizmem osiąga wręcz rozmiary obsesji. Kolekcjonuje nazistowskie pamiątki, miecze, oprawia zdjęcia Adolfa w ramki. Bardzo często słucha przemów wodza po niemiecku i to na cały regulator swojego sprzętu audiowizualnego. W domu ubiera strój wojskowy i maszeruje w tej i z powrotem po swoim salonie. Jedne źródła mówią, że chciał być Adolfem Hitlerem, a inne, że w ostateczności jego oddanym zwolennikiem, który będzie kochać wodza narodu niczym syn swojego ojca. Obsesyjnie zaczyna też gromadzić zapasy broni i amunicji. Na tym etapie życia z dość mocno ugruntowanymi poglądami wchodzi w związek z czarnoskórą kobietą. Ten samozwańczy nazista w lutym 1982 roku po raz pierwszy zabił człowieka. I on sobie wymyślił, że będzie robił tak zwane imprezy myśliwskie, które to mają na celu oczyścić miasto Cleveland z Żydów, Afroamerykanów oraz homoseksualistów. Swoją jednoosobową misję z polecenia Boga nazywa Seek and Destroy Mission, czyli znajdź i zniszcz. Planuje, że dzięki czystkom wywoła wojnę rasową w mieście. Dla niego to jest wojna o przetrwanie narodu aryjskiego.
Uważał się za nazistę, jednak oficjalnie nigdy nie otrzymał słów wsparcia od lokalnej społeczno-nacjonalistycznej Partii Ludów Aryjskich. 1 lutego 1982 roku Spisak rozpoczyna swoją misję. Za cel swojego ataku obiera Uniwersytet Stanowy w Cleveland. Idzie tam rano do biblioteki, żeby spędzić trochę czasu czytając książki o nazistowskiej propagandzie z lat 30. Po dłuższej chwili idzie do łazienki. Tam, w męskiej toalecie, widzi stopy w jednej z kabin. Idzie więc do kabiny obok i przykłada oko do dziury wywierconej w ścianie. W środku widzi czarnoskórego mężczyznę, pastora Horatio Rickersona. Prawdopodobnie Spisak miał poprosić Wielebnego o odbycie z nim stosunku seksualnego, jednak został odrzucony przez Wielebnego. To go tak rozsierdziło, że wyciągnął z kieszeni spodni pistolet i wystrzelił cały magazynek. Po zamordowaniu mężczyzny Spisak uciekł do uczelnianej kafeterii, gdzie zamówił kawę, pije ją i czuje się całkiem dobrze jak na fakt, że właśnie kogoś uśmiercił. Był jednak zbyt ciekawy tego, co dzieje się wokół toalet, tak więc ta ciekawość sprawia, że wraca na miejsce zbrodni. I tam, na miejscu zbrodni, popatrzył w oczy pewnemu mężczyźnie. Jest to Tim Sheehan i jest to dozorca kampusu. I wydaje mu się, że w oczach Tima zobaczył coś, co powiedziało mu, że mężczyzna rozpoznał go jako mordercę. Natomiast to pierwsze morderstwo sprawia, że Spisak zaczyna się czuć, jakby coś osiągnął. 4 miesiące później za swój cel Spisak obrał 55-letniego pracownika fabryki Johna Hardwaya. Mężczyzna wracał z pracy do domu i około 23 próbował złapać pociąg. Był to dzień jego wypłaty. Z kieszeni w pewnym momencie wypadło mu $40 i kiedy John schylił się, żeby te pieniądze podnieść, Frank zaatakował go i postrzelił 7-krotnie w ramię oraz w prawą stronę klatki piersiowej. Zostawił tracącego przytomność mężczyznę na pewną śmierć na peronie. Jednak zauważył go maszynista pociągu i dzięki temu, że szybko wezwał pomoc, John przeżył atak. 4 dni później obudził się na szpitalnym łóżku, w którym spędzi kolejny miesiąc, po czym wróci do pracy. Prawdopodobnie życie mężczyzny, oprócz maszynisty, uratował także złoty medalion, który miał na szyi, ponieważ właśnie w niego trafiła jedna z kul. John także zidentyfikował pozytywnie samozwańczego nazistę podczas procesu. 3 miesiące później Spisak znowu atakuje. Na swój cel wybiera Colette Dart. Jest to pracownica laboratorium chemicznego Uniwersytetu Stanowego w Cleveland. Kobieta wyszła ze swojego pokoju, żeby skorzystać z toalety. Nie dotarła tam jednak, ponieważ kiedy otworzyła drzwi pokoju, to stanęła oko w oko ze Spisakiem, który celował do niej z broni i kazał wracać na swoje miejsce. Kobieta w przypływie adrenaliny odpycha go i ucieka korytarzem. Spisak strzela do niej, ale nie trafia. I pani Dart także później zidentyfikuje napastnika pozytywnie. 27 sierpnia 1982 roku Spisak wraca na uniwersytet, żeby dokończyć sprawę z 50-letnim Timothym Sheehanem. Od momentu zabicia pastora Spisak był pewien, że Tim go pamięta. Zaczął więc chodzić za mężczyzną i kilka razy nawet przeszedł koło niego, żeby sprawdzić, czy w jego oczach nie będzie znów tego błysku rozpoznania. Jak się Spisakowi wydawało, błysk był. Tim kilkadziesiąt lat wcześniej przybył do Ameryki za swoją miłością Kathleen. Wkrótce doczekali się potomka Brendana i zawsze, kiedy Tim wracał z pracy, jego syn stał na przystanku autobusowym i czekał na ojca. Niestety od tego dnia Brendan już nie będzie musiał chodzić na przystanek i już nigdy więcej nie doczeka się swojego ojca. Ciało Tima zostaje znalezione w toalecie na tym samym uniwersytecie w Cleveland. Mężczyzna leżał na podłodze, twarzą w dół, w kałuży krwi oraz moczu, ponieważ Spisak zaskoczył go przy pisuarze.
W ciele mężczyzny były ślady po 2 kulach, jedna w szyi, druga w piersi mężczyzny. Timothy musiał zginąć, ponieważ jak sam spisak powiedział, myślał, że 50-latek mógł być Żydem. Musiał też zginąć, ponieważ według strzelca był on potencjalnym świadkiem ataku na wielebnego Rickersona. Po zabójstwie spisak wrócił do domu i czekał na jakieś wiadomości w sprawie tej strzelaniny. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Jak stwierdzi później, to Bóg uczynił go niewidzialnym, zatykając wszystkim obywatelom uszy na to, co on uczynił. To tak rozzuchwaliło spisaka, że 3 dni później jego ofiarą pada 18-letni czarnoskóry Brian Warford, który uczy się na Uniwersytecie Stanowym. Natomiast spisak nie zaatakował go na uczelni, a wtedy, gdy chłopak czekał na przystanku autobusowym w pobliżu kampusu uniwersyteckiego. Chłopak zmarł na miejscu od strzału w głowę. Mężczyzna zostaje aresztowany we wrześniu tego samego roku za wystrzelenie z pistoletu z okna swojego mieszkania w jakimś niewiadomym kierunku. Jest wtedy pod dużym wpływem alkoholu, ale zostaje zwolniony za kaucją. Mimo że Bóg uczynił spisaka niewidzialnym, to niestety nie uchronił go przed paplaniną jego własnych ust. Mężczyzna chwali się na prawo i lewo swoimi dokonaniami swojej dziewczynie, jak i swojej byłej żonie. I to jest jego początkiem końca, ponieważ po jakimś czasie na lokalnym posterunku policji odzywa się telefon. Dzwoni pewna osoba, która chce pozostać anonimowa i zaleca sprawdzenie pistoletu, z którego spisak strzelał w sobie znanym kierunku, ponieważ broń ta została skonfiskowana podczas aresztowania. Pistolet kaliber 22 zostaje powiązany z morderstwem Briana Warforda, a spisak później z dumą przyzna się nie tylko do zabicia 18-latka, ale także do poprzednich morderstw. Póki co pewnego dnia jedzie do domu i widzi skupisko radiowozów na jego ulicy. Zatem zamiast do domu jedzie do swojego kolegi Reddisha, jednak ktoś daje policjantom cynk, że ich poszukiwany jest u kolegi i tam też funkcjonariusze go znajdują. W piwnicy, przykucniętego, chowającego się przed wymiarem sprawiedliwości. Detektywom przesłuchującym go podaruje koszulkę z autografem oraz swastyką. Samozwańczy nazista na każdą rozprawę będzie przychodził z książką Mein Kampf oraz będzie salutował sędziemu mówiąc Heil Hitler. Broni się tym, że wojna związana z oczyszczaniem świata została rozpoczęta na bezpośrednie polecenie Boga, który jest spisaka bezpośrednim zwierzchnikiem. O to, że nosił kobiece ubrania przez pewien okres swojego życia, obwiniał Żydów, którzy, jak on mówił, przejęli kontrolę nad jego umysłem, kiedy nie patrzył. Wydaje się dosyć niepojęte, że przedstawiciel rasy panów powołuje się na swoje szaleństwo, tak więc obrona nie może zrobić nic innego, jak ten wątek pociągnąć i przedstawić swojego klienta jako szalonego. Szalony klient obrony mówi także, że to Afroamerykanie są odpowiedzialni za przeludnienie na świecie, a on jedynie pomaga Bogu w przerzedzeniu stada. Sędziego jednak na szczęście nie przekonują zarówno te słowa oskarżonego, jak i rzekoma niepoczytalność i 10 sierpnia 1983 roku spisak został skazany na śmierć. Co powiedział spisak po zakończeniu procesu? Ano powiedział to: chociaż ten sąd może orzec o mojej winie 1000 razy, to wyższy sąd naszego wielkiego aryjskiego wojownika Boga orzeka o mojej niewinności. Heil Hitler. Na karę śmierci został skazany za zamordowanie pastora wielebnego Horatio Rickersona, Timothy'ego Sheehana oraz Briana Warforda. W roku 1984 John Hardway pozywa spisaka oraz jego wspólnika Ronalda Reddisha, który też był samozwańczym nazistą i partnerem Franka podczas jego polowań. Poszkodowany żądał za uszczerbek na zdrowiu oraz stres emocjonalny kwoty $1 000 000, jednak ponieważ obaj mężczyźni byli już osadzeni
i nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić Johnowi, to sędzia wydał wyrok zaoczny na korzyść Hardwaya. John miał nadzieję, że chociaż rozgłos wokół sprawy spisaka pomoże mu odzyskać choćby część z zasądzonej kwoty. Natomiast o kolejnym samozwańczym naziście, Ronaldzie Reddishu, nie ma zbyt dużo informacji poza 2-3 zdjęciami, które tutaj aktualnie widzicie, i wzmianki w artykule, że razem ze spisakiem jeździli ulicami Cleveland samochodem Reddisha w poszukiwaniu Afroamerykanów, żeby rozpocząć swoje polowanie. Śmierć 50-letniego Timothy'ego Sheehana zainspirowała jego syna do podjęcia studiów prawniczych i Brendan w chwili egzekucji spisaka był sędzią hrabstwa Cuyahoga. Timothy został zamordowany dokładnie w dzień 15 urodzin swojego syna. I to jest koniec podcastu o Franku Spisaku. Dziękuję Wam bardzo mocno z całego serca, jak stąd, na Księżyc i z powrotem, za to, że wysłuchaliście ten podcast ciurkiem od początku do końca. Przynajmniej mam taką nadzieję, mam teraz skrzyżowane paluszki, że tak właśnie jest. Oczywiście klasycznie jak w każdym podcaście dziękuję bardzo mocno moim wspierającym, ponieważ dzięki moim wspierającym mogę docierać do coraz ciekawszych historii i takie historie tutaj Wam wszystkim przedstawiać, prezentować. Klasycznie jak na koniec każdego podcastu chciałabym Wam przypomnieć o lajku, komentarzu, subskrypcji, kliknięciu w dzwonek. Dziękuję, jeśli to wszystko robicie, ponieważ wtedy materiał ma szansę dotrzeć do szerszej grupy odbiorczej. A jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie to zrobić przez opcję wsparcia na YouTubie albo przez opcję wsparcia na Patronite, ponieważ niedawno właśnie uruchomiłam Patronite'a i to, co jeszcze od kilku podcastów możecie obserwować, to dodaję napisy. Gdyby była taka sytuacja, że coś gdzieś, moja wymowa nazwisk, osób, miejscowości jest niezrozumiała, rozwijacie napisy i wszystko czarno na białym, biało na czarnym jest widać, co powiedziałam, gdzie powiedziałam. Standardowo, jak zwykle w opisie filmu znajdą się wszystkie materiały, z których korzystałam, także jeśli macie chęć coś doczytać, no to zapraszam Was w odpowiednią sekcję, zapraszam Was jeszcze raz do zerknięcia w post przypięty, ponieważ tam jest bardzo istotna informacja. No i cóż, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo mocno, że jesteście ze mną podczas kolejnej historii i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia historia i do usłyszenia w niedzielę o godzinie 17 i w poniedziałek na Instagramie, ponieważ wy będziecie w sumie wybierać historię, o której chcecie usłyszeć w przyszłą niedzielę. Tak. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo. Trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody, bo jest gorąco, lato trzeba się nawadniać, a człowiek bez wody to tylko może 3 dni przeżyć. I gdyby się tak zdarzyło, że ktoś dotarł w to miejsce na samiusieńki koniec, to proszę Was o wpisanie komentarza Demogorgon. Ja Was pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Pa, pa!